Witajcie na kanale V-Rider, z tej strony Damian i dzisiaj, jak widzicie, testujemy sobie kolejny motocykl i poznacie moją opinię z perspektywy początkującego motocyklisty. Jest to Triumph Tiger Sport 800, którą dzisiaj sobie po chwilę pojeździmy i opowiem wam, jaka jest moja opinia na temat tego motocykla. Zapraszam do oglądania. Za chwilę jadę do Triumpha oddać swojego streeta na przegląd na 1000 km. No i w czasie, kiedy ten przegląd będzie prowadzony, właśnie weźmiemy sobie Tigera na test. Będzie to mój pierwszy raz na motocyklu typu turystycznym, bo tak chyba można Tigera nazwać, więc zobaczymy, jak to będzie. Planuję sobie zrobić taką trasę po autostradzie, może dojedziemy sobie, zrobimy rundkę do firmy. Nie wiem, na ile dostanę motocykl, chyba na 2 godzinki, więc powinienem zdążyć obrócić. No i sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No to dojechaliśmy, oddamy teraz Triumpha Streeta i weźmiemy sobie zaraz Tigera. No dobra, to wsiadamy na Triumpha teraz. Jeszcze nie zamknięte. 800. Zobaczymy, jak tu jest z wysokością, bo to mi trochę martwi, ale może nie będzie źle. Tu mamy Tigera 800. Zobaczymy, jak się takim motocyklem jeździ. Po raz pierwszy na tego rodzaju motocyklu siedzę. No dobra, postawmy go. O, ale lekki się wydaje, śmiesznie tak. Podnóżki są. Zegary, no różnią się na pewno od Streeta. Zobaczcie, one są chyba podobne bardziej do Daytony. Tak jak kojarzę. Dobra. Powiem wam, teraz to mi plecak przeszkadza. Hamulce jak w Tridencie na taki pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy on ma, on chyba ma w standardzie quickshiftera, tak, ma. Dobra, lusterka coś tu widzę. Nie jest źle. Pozycja super wygodna na pierwszy rzut oka. Zaraz zobaczymy sobie, jak będzie, jak pojeździmy nim trochę. Zawsze, kiedy się przesiadam z motocyklu na motocykl, to ta klamka sprzęgła i w ogóle działanie gazu, roll gazu, sprzęgła, trzeba się do niej przyzwyczaić. Ja muszę się do niej zawsze przyzwyczaić. No bo wiecie, no na przykład w Streetie, no ona jest, już łapie na samym początku. W Tridencie łapie dalej. Tutaj też widzę, że jest trochę dalej, bliżej, tak jak mówię, mu do Tridenta niż do Streeta na pewno. Świetnie się na tym siedzi. Naprawdę. Pierwsze wrażenie, wiecie co? On jest bardzo wąziutki tutaj. Naprawdę, bardzo wąsko się trzyma to udami. Wężej wydaje mi się niż na Tridencie i wężej niż na... Jeżeli tak można powiedzieć, wężej? Chyba dobre słowo. Niż na Streetie. Siedzicie tak, wiecie, wysoko tutaj jest. A może sobie najpierw wyjedziemy na tą obwodnicę. Nie wiem, jak tu będzie z korkiem. Mamy 2 godzinki. Szybę, czekajcie, damy wyżej. O, fajnie, jedną ręką można podnieść. Rzeczywiście, gdzieś to oglądałem, że nie powinno być z tym żadnych problemów. Dobra, obwodnica się zwolniła, więc sobie wyjedziemy na nią. Zobaczymy, jak się jeździ takim motocyklem po autostradzie, po obwodnicy. Kieszenie zapięte, zapięte. Za to uwielbiam 3-cylindrowe silniki. Naprawdę, słuchajcie, on ma... Już teraz czuję, że zobaczcie, trójka i można przyspieszyć, i można zwolnić, można jechać szybciej, można jechać wolniej. Świetne to jest. 3-cylindrówkach, że
no nie trzęsie, nie szarpie, bardzo płynnie się tym jedzie. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze zbierał dźwięki. Powiem wam, śmieszne uczucie jest z tą owiewką, bo teoretycznie wydaje się, że mniej wieje, mniej przyjmuje na klatkę piersiową, ale kask wpada w takie dziwne wibracje śmieszne. No to pierwsza mijanka na autostradzie, też śmiesznie. Fajnie wszystko widać w lusterkach, tak jak w Tridencie. Wydaje mi się, że to są te same lusterka, co w Tridencie są. I w Tridencie ja sobie bardzo chwalę. Może one nie są piękne, ale według mnie są lepsze. To znaczy widoczność jest lepsza niż w Streetie na przykład. I w mniejsze drgania wpadają. Przy takiej prędkości jak teraz, 40, 50, 60 km na godzinę, no to już w ogóle nie czuć powiewu. Totalnie nie czuję go. Tu z Ultrace'u widać, że wracają niektórzy. Powiem wam, że przez to, że się tak wysoko siedzi, to też jakby poczucie tego motocykla jest fajne, takie bardzo fajnie się nim manewruje. Mimo tego, że zobaczcie, on się tutaj wydaje taki dosyć duży, to nie ma się takiego wrażenia, że się prowadzi coś bardzo dużego. To jest śmieszne. Po tych moich testach różnych motocykli dochodzę też do wniosku, że nie tyle wysokość siedziska ma tak duże znaczenie, co szerokość tak naprawdę samego motocykla. I wiecie, tego jak tutaj trzymacie go udami. Jeżeli tutaj jest wam wygodnie, to naprawdę takim motocyklem się wygodnie operuje. Ja takie odnoszę wrażenie. Kolejny. Widzicie, po co iść na Ultrace, jak wszystko można zobaczyć później na zjeździe z S8. Ja mam nadzieję, że A4 nie stoi tylko. Naprawdę jest bardzo wygodna pozycja. To jest chyba najwygodniejsza pozycja, na jakiej siedziałem tak naprawdę, motocykla. Uwielbiam, jak ktoś jedzie lewym pasem i nagle się decyduje na to, żeby skręcić na prawy, mimo tego, że zapewne wiedział już dużo wcześniej, że zablokuje ruch. Bardzo fajnie chodzi quick shifter. Ja już się trochę też przyzwyczaiłem do quick shifterów, bo jak ktoś mnie oglądał od samego początku, to wie, że kiedy testowałem różne motocykle na początku z tymi quick shifterami, nie było mi po drodze. Tym bardziej, że ja w Tridencie nie mam. Aha, fajnie, że tutaj wszystko stoi. Ale zbiera się tak, no właśnie, żwawo, naprawdę przyjemnie. Na piątce go odkręcamy, zobaczcie. Takim czymś, powiem wam, to rzeczywiście mógłbym dojechać sobie, jechać nad morze na przykład, nie? Nie, on tu ma tempomat? Pewnie gdzieś ma, tak, chyba ma. Czekaj, spróbujemy. Jak go się aktywuje? Pytanie. Nie wiem, jak go aktywować. Trzymam, naciskam i on... Jeszcze raz. Czekaj, roll gas dodaję. Odejmuję, Nie. No nie wiem, jak go się włącza. Dobra, nie będziemy się skupiali. Może przejść jeszcze raz. Kiedy wcisnąłem, widzicie, teraz się na zielono zapaliło, no i on sobie tam jedzie te swoje... Hamulec to, jak widzicie, odpuszcza tempomat. Pierwszy raz jadę na tempomacie. No i zobaczcie, z szóstki 140. Nie, no idzie fajnie. Tylko w tym momencie takie czuję, no mówię, podmuchy na kasku. Nie wiem, czy to wina mojego kasku, czy
nie wiem. A dalej, bliżej, no teraz czuję mniej. Teraz tylko na, jak wiecie, na samej górze jakbym czuł. Jak się oddalę, patrzcie co tutaj się dzieje, ja się kręcę. Makabra. Ten silnik jest naprawdę bardzo żwawy, naprawdę super jest. On jest w ogóle chyba bardzo podobny do tego, co jest w Streetie. Tam pewnie jakieś modyfikacje były, są, z tego co czytałem, oglądałem, no to są na pewno. Ale on naprawdę fajnie, żwawo pracuje i jak mu się troszkę mocniej odkręci. Ale wiecie, to nie jest takie uczucie, że wam wyrywa on go z rąk, że czujecie jak was delikatnie ściąga, ale głęboki hamulec nożny jest. Że wam go ściąga, tylko po prostu was ściąga z tego motocykla, tylko po prostu czujecie, że on dodaje sobie gazu, a wy tak płynnie z nim jedziecie. Fajne. Ciekawe, czy to jest specyfika tego rodzaju konstrukcji, czy tego silnika, ale no fajne. Bardzo fajne. Nie mogę powiedzieć, że jest inaczej. Bym skłamał. Ale głęboki hamulec nożny ma. Strasznie głęboki. Bardzo przyjemnie, tak wiecie, miękko pracuje to zawieszenie. Ale chyba tak ma być w tego rodzaju motocyklu. Ciekawe, jak on ma wagę. Zaraz wam powiem, jak to jest z nogami, ale powiem tak na razie, tak na żywioł, na żywca, że naprawdę nie mam z tym też żadnego problemu. Myślałem, że on będzie dla mnie, wiecie, za wysoki, ale nie mam problemu z tym. On taki prosty w prowadzeniu bardzo się wydaje, wiecie. W tym momencie, jak stoję na prostej drodze i dwie nogi staram się położyć na ziemi, to on delikatnie, wiecie, o tak, nie, kurczę, jakby wam to zobrazować, o tak. Tak mam mniej więcej stopy, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Nie jest to dyskomfortowe, jest ok. Tak naprawdę te podnóżki tutaj, zobaczcie tam, one mi odpychają trochę tą stopę i przez to muszę ją mieć troszkę jakby bardziej na palcach, ale kiedy dam sobie bliżej motocykla, no to już jest naprawdę ok. Dźwięk silnika no nie porywa, jest taki charakterystyczny dla Triumfów 3-cylindrówek. Wydaje mi się, że lepiej Trident brzmi, bo ten tłumik tutaj zaraz sobie zobaczymy go jak staniemy, no ale to jest taki klasyczny tłumik. Myślę, że nic szczególnego, ale nie wiem, czy w motocyklu tego typu w ogóle należy myśleć o tym, żeby on nie wiadomo jak pracował. On ma być chyba wygodny po prostu do jazdy. I moje pierwsze odczucie to jest takie, że na pewno jest on bardzo wygodny do jazdy, bardzo przyjemny. Myślę, że mimo tego, że tutaj zobaczcie, wydaje się być taki naprawdę szeroki, ta kierownica jest szeroka, to nie stanowiłoby gdzieś tam jeżdżenie w mieście tym motocyklem. Nie stanowiłoby problemu oczywiście. Nie wiem na ile on jest zwrotny, ale mam wrażenie, że jest bardzo zwrotny. Przez tą kierownicę prostą, szeroką. I wiecie co jest fajne? Że jedziesz nim i nie masz takiego poczucia, że musicie wyprzedzać, że musicie jechać szybciej. Możecie jechać tak jak jadę teraz i to jest w zupełności satysfakcjonujące i wystarczające. A fajna jest ta świadomość, że jakbym chciał, no to wylecę na lewy pas i z tym silnikiem myślę, że żadnego problemu nie będę miał z wyprzedzeniem, bym nie miał z wyprzedzeniem tej trójki. No nie będę tego tutaj nie będę tego w tym momencie robił, bo wiem jaka to jest droga. Więc tutaj z każdego zakrętu może coś wyskoczyć, za każdego zakrętu. Ale słuchajcie, jeszcze nigdy chyba tak prosto nie jechałem na motocyklu. Quick shifter, super. Ten zegar, zwróćcie uwagę, on jest, to nie jest ten zegar, który ja mam w Tridencie. On chyba występuje w Daytonie, jeśli się nie mylę. I jest czytelny, jak widzicie. Ja do tego zegara się przyzwyczaiłem, on głowy nie urywa. On tutaj ma pewnie te wszystkie funkcje, które ja mam w Tridencie, czyli
Gdzieś tam średnie spalanie, chyba średnią prędkość, jeśli dobrze pamiętam. Czas, no obroty jak widzicie, które są de facto bardziej chyba czytelne niż na streetie. Bieg macie, podświetlenie. Pewnie 3 tryby tutaj są. Zaraz sobie tu prześledzimy. Bluetooth, nawigacja jakaś jest. Bo on pewnie jest wyposażony w ten moduł. Spalanie, zobaczcie, w tym momencie to jest 4 litry. Ale to jest chwilowe. 2000 najechane ma. Czyli nowy sprzęt. 5,7 ma średnie. Dobra, bo tutaj widać średnie. Znaczy na 100 km pewnie z jakiegoś tam okresu, ciężko powiedzieć z jakiego, 5,7 litra, no ale jako, że to jest testówka, to zakładam, że tu jeździły osoby po mieście, mniej, bardziej doświadczone, nie jeden dał mu bardziej w palnik, inny mniej, no zobacz, tak jak teraz chwilowe cały czas sobie patrzymy, to ono oscyluje między 4 a 5 litrów, więc wydaje mi się, że spoko. Jak mu depniemy, no to wzrasta, dobra, wbijmy mu wyższy bieg, 5. Teraz chyba przejechałem trasę do pracy tak bardzo zrelaksowany. Wiecie, bez takiej adrenaliny, bez tej walki. Tak bardzo spokojnie. Kiedy wsiadam na Triumfa, oprócz tempomatu, to też dla mnie fajne jest to, że ja już wiem, gdzie to jest w którym miejscu, że gdzie są kierunkowskazy awaryjne i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko jakby wiem po swoich, co mi też w pewien sposób jakby buduje taki komfort podczas jazdy tymi motocyklami, że ja już wiem, gdzie czego szukać. Wiem mniej więcej, czego się spodziewać po tym motocyklu. Trochę to rujnuje na pewno obraz tej perspektywy początkującego motocyklisty, no bo kiedy wsiadamy pierwszy raz na jakiś motocykl, no to zawsze jest adrenalina, szukamy wielu rzeczy i tak dalej. I w moim przypadku, jeżeli chodzi o Triumfy, no to już trochę nimi pojeździłem. Ale myślę, że to jest naprawdę na tyle prosto, że każdy się by odnalazł dosłownie w kilkanaście minut. Nie ma tu jakichś super skomplikowanych rzeczy. Ja się muszę napić, więc podjadę pod firmę sobie najpierw. Super przyjemnie. Nie, jest bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mateusz jest, to mu od razu pokażę. Jaka to jest solidna nóżka. Chwila przerwy. No dobrze, skoro jesteśmy przy firmie, no to standardowo postaram się Wam zobrazować, jak wygląda osoba, która ma 1,75 m i około 70 kg waży na tym motocyklu. Druga kamera, mam nadzieję, że fajnie to ujmie. Tutaj sobie wskoczę na niego, będę trzymał jedną kamerę w ręku, będę musiał ją co jakiś czas chować niestety chyba do kieszeni, tak więc wskakujemy na motocykl. Ok. Jak widzicie, większych problemów w sumie z wsiadaniem nie mam, tak naprawdę. Teraz sobie go postawmy do pionu. No i zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać na tej drugiej mojej kamerze, no ale stopy mam tak lekko uniesione, tak jak Wam mówiłem. No i trochę szerzej na nim siedzę przez to, że te tutaj będzie widać, tutaj te podnóżki są w takim miejscu, że albo muszę schować nogi za niego, albo szeroko, nie? Jak szeroko, to trochę wyżej te stopy. Jeżeli za podłóżkami, no to mam tak lekko te stopy uniesione. Pozycja, tak jak Wam mówiłem, podczas jazdy jest naprawdę bardzo wygodna. Tutaj nie mam żadnych uwag. Postawię sobie go na nóżce, żebyście zobaczyli tak samo, jak to wygląda, kiedy mam dwie nogi. No i zobaczcie, kiedy dwie nogi są na podnóżkach, w ten sposób, no to tak samo nie ma większego problemu. Ta noga jest no lekko zgięta, no ale to jest naprawdę bardzo przyjemna pozycja podczas jazdy. Nie ma co ukrywać, że to jest ok. Zobaczcie sobie tutaj jedna strona, tutaj druga strona. Teraz postawię tę kamerę i zobaczycie, jak wygląda moja pozycja, kiedy ja sobie... Gdzie tą kamerę dać? Kiedy ja sobie złapię kierownicę, żeby mi ta kamera nie poleciała. Czekajcie, może tak będzie bezpieczniej. Ok. Tak wygląda to, kiedy na nim siedzę. Tak więc naprawdę jest to bardzo przyjemne. Poczekajcie, telefon. Więc mówię, pozycja do siedzenia jest naprawdę bardzo wygodna.
Nie wiem, czy coś wam więcej powiedzieć. Mówię, nie ma tutaj żadnego problemu. Siadacie, jedziecie tak naprawdę. Osoba 1,75 m. Myślę, że tutaj osobie, która by miała 1,70 m, to już by stała na palcach. Może to nie by było bardzo dyskomfortowe. Aczkolwiek mogłaby już stać bardziej wyraźnie na palcach niż ja w tym momencie sobie stoję, ale myślę, że również dałaby radę. Mateusz sobie przed chwilą wsiadł, 1,90 m, no i też powiedział ponad 1,90 m, no i powiedział, że tak naprawdę dla niego jest ok, nie czuje żadnego dyskomfortu, co prawda tylko usiadł, no ale powiedział, że i wyglądał przede wszystkim w miarę dobrze. Nie nagrałem go, wyglądał w miarę dobrze, więc też myślę, że tym motocyklem osoba o wzroście 1,90 m mogłaby jechać, a gdybym ja miał wskazywać taki zakres, no to między 1,75 m właśnie a 1,90 m to takie maksimum, jeżeli chodzi o wzrost osoby, której poleciłbym ten motocykl. No dobrze, to jedziemy dalej. Właściwie kierujemy się w drogę powrotną do Triumfa. No ale oczywiście jeszcze sobie przejedziemy, obejrzymy sobie go za chwilkę i będziemy wtedy jechać. Na tych wertepach naprawdę też bardzo przyjemnie. Nie czuję w ogóle, że jadę po wertepach. To jest super. Jedziemy sobie teraz na naszą miejscówkę. Tutaj. Żeby go sobie standardowo obejrzeć. No dobra, wyłączę go, żeby nie było hałasu. Więc standardowo przyjrzyjmy się może temu, co mamy tutaj na tych zegarach. Tak naprawdę jakie ustawienia. Strzałka w dół, tutaj macie panel do sterowania, tam macie tempomat, tutaj chyba automatyczne oświetlenie, tutaj zatwierdzanie, kierunkowskazy, wchodzenie do menu, włącz, wyłącz i mamy tutaj awaryjne, dokładnie, awaryjne. Teraz w menu mamy tutaj temperaturę oleju, przebieg, ile do kolejnego serwisu, kiedy ten serwis miałby następny być, podświetlenie ekranu, bieg, temperatura na zewnątrz, data, no i godzina, którą mamy. Tutaj mamy sterowanie, jak widzicie, Bluetoothem. Ja nie podłączyłem sobie swojego telefonu, więc pewnie to działa, ale sam z tego nie korzystałem nigdy, więc ciężko mi powiedzieć. Tu jakaś nawigacja Triumfa, prawdopodobnie też trzeba sobie pobrać, no ale jak widzicie, jest taka możliwość podłączenia interkomu i wielu różnych dodatkowych urządzeń. Tutaj mamy przebiegi. Wyświetlacz, no jak widzicie, myślę, że jest czytelny, jest ok, prosty tak naprawdę, nie ma co tu więcej na jego temat mówić. W menu jak sobie wchodzimy mamy Road, Sport i Rain. Road, Sport, czyli trzy tryby jazdy. Za chwilę może sobie włożymy tego Sporta, zobaczymy jak to będzie. A teraz sobie z niego jeszcze zejdźmy i przyjrzyjmy się, jak ten motocykl tak naprawdę wygląda. Zobaczcie, on sprawia wrażenie tak de facto dużego motocykla, wysokiego motocykla, takiego masywnego motocykla, no ale jak już wiecie, z tej przejażdżki tak naprawdę podczas jazdy on taki nie jest. On jest naprawdę bardzo fajny w obyciu, nie jest za duży, nie mam problemu przy moim wzroście 1,75 m wsiąść na ten motocykl, więc tak naprawdę to jest duże zaskoczenie i bardzo pozytywne zaskoczenie. Ja na oponach się bardzo nie znam, ale wydaje mi się, że to są te same opony, które mam w Tridencie. Mamy tutaj, jak widzicie, Quick Shifter zainstalowany. Fajnie, naprawdę fajnie on pracuje. Ja myślę, że jeżeli zostawię sobie Tridenta, no to dorzucę sobie tak samo Quick Shifter do tego. Jeżeli się do niego przyzwyczaicie, no to myślę, że to może być bardzo fajny element wyposażenia waszego motocykla. Jeżeli chodzi o tą przednią szybkę, widzieliście też podczas jazdy, możecie ją sobie opuścić. Zobaczcie, on tak teraz wygląda, kiedy ta szybka jest opuszczona, ale jedną ręką, zobaczcie, można sobie ją podnieść i też fajnie to wygląda. Przód, no też sprawia wrażenie masywnego, dużego motocykla i rzeczywiście taki się wydaje też
być. I to jest naprawdę bardzo, bardzo specyficzne, dlatego że jak już wspomniałem w tym filmie wielokrotnie, no podczas jazdy tego uczucia nie macie, że jedziecie na naprawdę dużym sprzęcie. Reszta to taki typowy Triumph, jak dla mnie przynajmniej. Ten kolor bardzo ładny. Nie pamiętam jego nazwy, ja się zastanawiałem, czy Streeta nie wziąć w tym kolorze. No, ostatecznie zdecydowałem się, jak wiecie, na kolor czerwony, bo dużo w tym kolorze rzeczywiście tych Streetów jeździ i stwierdziłem, że będę miał coś nieco innego. Showa, widzę, z przodu mamy zawieszenie, z tyłu mamy zawieszenie z regulacją. Tutaj, jak widzicie, jest takie pokrętło, z tego co się orientuję, do tego, żeby sobie regulować to zawieszenie, więc też fajnie, bo tę regulację mamy. No i tłumik, który, tak jak powiedziałem, no głowy dźwięk nie urywa, no ale myślę, że w tym motocyklu nie chodzi o dźwięk. Z przodu, jak widzicie, mamy zaciski oznaczone logiem Triumpha, więc ciężko mi powiedzieć, co to są tak naprawdę za hamulce, ale to hamowanie jest ok, bardzo podobne jak w Tridencie. Tył, tak jak powiedziałem, on jest bardzo głęboki. Podejdźmy sobie, zobaczcie, chociaż tutaj tego nie widać, ale ja kiedy go wciskałem, nie jestem przyzwyczajony do tak głębokiego hamulca. Niemniej hamuje, jest ok. Nie wiem, na ile to jest wyposażenie standardowe, na ile dodatkowe. Tutaj mamy jeszcze, widzę, dla pasażera rączki. Tutaj mamy chyba, żeby baku sobie nie uszkodzić. No wygląda naprawdę ładnie. Jeśli ktoś szuka tego typu motocykla, to myślę, że jest to fajna, naprawdę ciekawa propozycja. Jeszcze zapalimy sobie lampy. Zobaczymy, jak on tutaj wygląda z przodu. Zobaczcie, tutaj się mu zapaliło. Ciekawie to wygląda na pewno. No i pewnie kiedy byśmy go uruchomili, to pewnie jedna lampa się zapali. Zaraz zobaczymy. Ok, nie wiem, nawet tutaj chyba nie ma. Czekajcie, jak wcisnę to. No to się zapaliła tutaj z jednej strony. A dodatkowo tutaj zwróciłem uwagę, ja na przykład w Tridencie tego nie mam. Ale tutaj się zapalają jeszcze dodatkowe ikonki. Dźwięk, mówię, głowy nie urywa. Czekajcie, spróbuję odpiąć mikrofon, to wam jeszcze pokażę go. Ok, kamerę mam w ręce, więc głowy nie urywa. Nie ma tragedii. 3-cylindrowy silnik. Jadę jest przyzwyczajony do dźwięku. Ruszamy, bo pokazuje mi nawigacja 40 minut do Triumpha przez te nasze wrocławskie piękne korki. Więc przejedziemy sobie przez miasto, żeby nie jechać autostradą. Zobaczymy sobie jeszcze, jak się nim jedzie właśnie w korkach, bo na tej autostradzie, nie daj Bóg, gdzieś tam staniemy i nie dojedziemy. Jak go się stawia do pionu, to jest takie wrażenie, że on naprawdę jest bardzo lekki. Nie, manewrowanie nim też jest dużo przyjemniejsze na przykład niż R7, którą ostatnio jechałem. To możecie zobaczyć na moim kanale. Tutaj skręcenie, tak naprawdę wykręcenie, no jest przyjemne. Nie stanowi wyzwania. I fajnie się tym jeździ, naprawdę bardzo przyjemnie. Czekajcie, zmieniłem mu ten tryb na sport. Zobaczymy, czy będzie różnica odczuwalna. Tak, jest sport. Zobaczymy sobie, jak on będzie pracował. Czy będzie taka odczuwalna różnica. Przyznam wam się szczerze, na przykład na Streetie jeszcze sporta nie przełączyłem. Ani razu. Czuć na sporcie, że on jest trochę bardziej żwawy, ale to też nie jest coś, co, że tak powiem, mogłoby zagrozić początkującemu motocykliście, myślę. To też jest bardzo fajne. Bo dla mnie, jako dla osoby, która, no jak wiecie, troszkę przejeździła, może takim zupełnie nie jestem motocyklistą, który zdał ledwo co prawo jazdy, ale to jest w zupełności dla mnie też wystarczające. I myślę, że osoba, która więcej jeździła, też będzie zadowolona tak naprawdę z osiągów,
ma ten motocykl. W tym miejscu po raz kolejny polecam Triumfa we Wrocławiu. Jak wiecie, ja tam już kupiłem 2 motocykle i zawsze jestem bardzo zadowolony zarówno z poziomu obsługi, z możliwości. No zobaczcie, na przykład tak jak dzisiaj, no mogłem siedzieć tam 2,5 godzinki na pierwszym przeglądzie, no ale dostałem bez problemu ten motocykl na testy i ten czas można naprawdę bardzo miło sobie spędzić. A jeżeli ktoś nie chce jeździć, chce odpocząć, to tam na miejscu też można sobie spokojnie posiedzieć i też porozmawiać, pooglądać sobie motocykle, bo jest co oglądać. Zmienimy sobie ten tryb na road, bo teraz w korkach będziemy stali. Ok. Ten kolor mi się podoba, naprawdę jest ładny. Czasem sobie myślę, czemu streeta nie wziąłem w tym kolorze. No ale mówię, dużo motocykli jeździ w tym kolorze, jeżeli chodzi o Triumfy, szczególnie streety. A tego motocykla, znowu tego Tigera 800 też za wiele nie widziałem we Wrocławiu. Ktoś mnie ostatnio pytał, dlaczego wybieram cały czas Triumfy. No oprócz tego, że bardzo mi pasuje praca silnika, oprócz tego, że pasuje mi właśnie jak one są zbudowane, no to wyróżniają się na tle wielu innych motocykli, co dla mnie jest na przykład istotne. No nie dla każdego musi być, ale ja lubię mieć coś, czego często nie można spotkać na ulicy. Fajna jest też ta pozycja, bo tak naprawdę bardzo daleko widzicie. Wysokość widzicie, nie jesteście pochyleni jak to na R7, nawet jesteście mniej pochyleni jak na Streetie. Z drugiej strony siedzicie prościej niż na Tridencie, wyżej niż na Tridencie, dzięki czemu więcej widzicie. Widzę spore zalety. Jest to motocykl chyba, na którym najszybciej odnalazłem to, jak działa sprzęgło, to jak działa hamulec, to gdzie jest dźwignia właśnie zmiany biegów, to gdzie jest hamulec nożny. Jak wiecie, w wielu motocyklach, kiedy na nie wsiadam, to szukam szczególnie tego hamulca nożnego tylnego. Próbuję się przyzwyczaić do hamulca przedniego, a tutaj no bez problemu. Nawet quick shifter najłatwiej mi się tutaj obsługuje. Nie wiem czemu tak jest, ale naprawdę bardzo łatwo mi się go obsługuje. Troszkę ten dźwięk, troszeczkę gdyby był inny, to by było super. Tak się teraz zastanawiam, jadąc za nim, czy zamieniłbym na przykład Tridenta na Tigera i powiem wam, że chyba tak. Co prawda on ma zupełnie inne przeznaczenie. Na pewno taki Trident jest tak samo super w mieście. Jest lekki. Do takiego właśnie poruszania się na kawę, że tak powiem, jest ekstra. No ale Tridentem już ciężko pojechać sobie w trasę. Tym, no teoretycznie on jest lekki, też jest bardzo przyjemny w prowadzeniu. Nie jest jakiś super wymagający. Więc też można po mieście sobie, myślę, spokojnie pojeździć. Dorzucić tutaj kufry. Ja cały czas jeżdżę z plecakiem, co chwilę mam kupę kluczy, laptopa, kupę różnych rzeczy, co mnie na przykład strasznie irytuje właśnie w przypadku Streeta, że no, tam nie mam żadnego uchwytu, żadnej torby, więc wożę te ciężkie plecaki. A tutaj myślę, dorzuciłbym sobie kufry, więc kto wie, może będą jakieś zmiany. Fajnie mi się na nim jedzie, naprawdę fajnie. Na przykład nie wyobrażam sobie, żebym potrzebował takiego turystyka o większej mocy. O mniejszej, ja wiem, no też by dało radę. No ale mówię, on nie jest porywczy. Nie jest strasznie wymagający, żeby osoba początkująca sobie z nim miała nie poradzić. Zaryzykuję tą autostradę. No dobrze, to teraz czas może odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to motocykl dla osoby początkującej. I tu myślę, że mogę odważnie, a zarazem z pełnym przekonaniem powiedzieć, że tak. Tak jak mówię, silnik działa bardzo płynnie. Nie wyrywa, nie jest agresywny. Ma z jednej strony zupełnie wystarczająco dużo mocy, żeby zadowolić osobę bardziej zaawansowaną.
ale początkującego też myślę, że nie zaskoczy. Prowadzenie jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe tego motocykla. Jego gabaryty pozwalają na obsługę osobie, która ma te granice, myślę, 1,70 m, 1,85 m, do nawet 1,90 m spokojnie. Jak widzicie, ja przy 1,75 m no nie mam większych problemów. Jest fajnie wyposażony, bo tak jak mówię, w standardzie chyba jest ten quick shifter. Cena, nie wiem jaka jest cena. Z tego co wydaje mi się, to jest jakieś 53 000 złotych. I czy to dużo trzymało? No ciężko mi to powiedzieć. Ja bym tyle za niego, myślę, dał, jeżeli bym planował ten motocykl kupić do wykorzystania pół miasto, pół podróże. Jeżeli miałbym jeździć nim tylko w mieście, no to nie wiem. Okej, fajnie, bo na pewno te kufry, walizki i tak dalej można dorzucić. No ale gdybym go do miasta miał zestawić, jakby ktoś się zastanawiał, tak? Kupić sobie Tigera 800 czy Tridenta przykładowo do miasta, to bym postawił na Tridenta. Jeżeli ktoś by mi powiedział, tak jak ja, no nie mam tej możliwości wyrywać się za miasto, ale być może uda mi się ułożyć swoje życie w ten sposób, żebym raz na jakiś czas mógł się gdzieś dalej wybrać, no to wam powiem, że chyba tak, że chyba bym się zdecydował na ten motocykl. A wracając do początkujących, hamulce, fajne wyczucie, są ok, nie są za twarde, nie są za miękkie, są w sam raz, o, to jest najlepsze słowo. Sprzęgło, ja po Tridencie jestem do tego sprzęgła przyzwyczajony. Myślę, że każdy może się do niego przyzwyczaić. Tak jak mówię jeszcze raz, quick shifter, nie no, super sprzęt. Od samego rana siedzę na motocyklach, czyli to jest moja już 4. godzina. Trochę mnie tyłek boli, więc nie wiem, czy to jest kwestia tej kanapy, czy tego, że już tyle siedzę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale powiedzmy też o wadach, które widzę, że są jakieś małe. No to tą kanapę to zostawmy w spokoju, bo mówię, ciężko mi powiedzieć. Ale może nie wada. Co mnie rozczarowało, to ta szybka przednia. Znaczy, ja nigdy nie jeździłem, wiecie, jeżdżę na nakedach. No i myślałem, że jak mam motocykl z taką szybą, to przy 140-150 no to będę jechał, słuchajcie, jak w samochodzie. Może moje założenia są błędne, ale tak nie jest. Ten podmuch wiatru, kiedy ona była na maksa do góry, bo widzieliście, testowałem sobie ją podczas jazdy, no to kurczę, wprawiała mi w bardzo duże drgania kask. Na nakedach tego nie mam. Owszem, nie czułem tego oporu wiatru, ale bardzo mocne drgania. Ja też mam specyficznie, mam, jak wiecie, kamerę umieszczoną z przodu na kasku i tak dalej, to wszystko może mieć wpływ, na pewno wpływ ma sam kask, jaki macie. Ale no spodziewałem się czegoś innego. Znowu dając ją niżej podczas jazdy, no to mniej mi wiało na kask, bardziej na klatkę piersiową. No ale wtedy takie odczucie było już jak na nakedzie, tak naprawdę. Więc czy to jest wada? Nie wiem. Wiem, że ja się spodziewałem czegoś innego. Fajne jest na pewno też to, że kiedy jedziecie sobie autostradą, kiedy jedziecie sobie krajówką i mija was duży samochód, jakiś tir z naczepą, jedzie on szybko, to nie odczuwacie tego uderzenia wiatru. To na pewno. Tu myślę, że to może być zasługa tej szyby, tej konstrukcji. Nie ma tego uderzenia, które jest w nakedach. Nie wiem jak w sportach. Nie czuć też tych drgań, kiedy jedziecie za tirem. Takie też mam wrażenie, kiedy się nim rusza, że ten tyłek mu tak jakby trochę siada. No ale to jest pewnie też do wyregulowania. Do wyregulowania sobie. Dzięki temu, że mamy tą możliwość regulacji napięcia właśnie tylnej sprężyny. Nie regulowałem jej, no bo tak jak to motocykl na testy na chwilę, to nie będziemy grzebali. Trochę czuję, że grzeje tutaj z boku. Jaką mamy temperaturę? 26 stopni. I tutaj przez dżinsy czuję ciepło z prawej strony. Nie jest ono na tyle duże, żeby przeszkadzało, no ale czuć je. Tutaj zobaczcie, przednią sprężynę też mamy regulację. No dobrze, zalany, więc jedziemy już teraz ostatnia prosta do Triumfa. Nie no, świetnie się nim skręca, fajne jest wyczucie. Jeżeli byłbym osobą, która zdała prawo jazdy i szuka czegoś na trasy, wie, że będzie jeździła, polecam sprawdzić. Myślę, że dacie radę i że będziecie naprawdę zadowoleni, a co najważniejsze, starczy wam ten motocykl na długo. Pozwoli wam trenować po placyku, bo on naprawdę fajnie jest zwrotny, nie jest za ciężki, nie jest za wysoki.
Możecie sobie podjechać nim też na pewno troszeczkę pod nieco wyższe rzeczy. Może w szutrze bym nim się nie bawił, bo on takie owiewki ma na dole, to mogliście zwrócić uwagę, kiedy sobie go oglądaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was jeździł tym motocyklem, jakie są Wasze wrażenia, a może planujecie przejechać tym motocyklem, macie jakieś pytania, to śmiało. A powiem Wam uczciwie, że kiedy wracałem do motocykli, to moja myśl była taka, że wezmę właśnie sobie motocykl w tym stylu. W sumie czego trzeba więcej? Ewentualnie wiecie, jeżeli szukacie adrenaliny, no to tutaj jej macie trochę mniej. W moim odczuciu. Ale nic poza tym. I już na sam koniec wam powiem, że to jest chyba pierwszy motocykl, na który kogoś bym z sobą wziął. Na żaden motocykl nigdy nie jechałem z plecaczkiem, na żadnym motocyklu. Na Tridencie bym się nie odważył, na Streetie bym się nie odważył. A to jest pierwszy motocykl, gdzie uważam, że mógłbym kogoś przewieźć. Swoją żonę, która nie chce jeździć, to tutaj bym ją chciał namówić na to, żeby ze mną wsiadła i się przejechała, bo tu jest naprawdę bardzo stabilnie, bardzo przyjemnie. Super. No dobra, ja dojeżdżam już do salonu, tak więc Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału wideo. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Będę się starał odpowiedzieć chociaż w komentarzach. I będę wdzięczny za wszystkie Wasze opinie na ten temat. Oczywiście łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia już wkrótce w materiale, w którym myślę podsumujemy sobie Streeta.